Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj mam dla Was specjalny aparat. Bardzo rzadko spotykany i bardzo ciekawy aparat. Jest to Voigtlander Vito 3. Sama Voigtlander Vito mi, jak normalnie, kojarzy się z takimi kompaktami lata 60., 70. i 80. całkiem przyzwoitymi. Całkiem przyzwoitymi. To jest akurat Voigtlander Vito C. Natomiast sama seria Vito rozpoczęła się w roku 1939 od aparatu Voigtlander Vito, który ja bym go określił jako taka konkurencja dla Kodaka Retiny. Aparat, Kodak Retina wtedy wprowadził duże zamieszanie na rynku, zmuszając innych producentów do skonstruowania aparatów, które mogłyby z nim konkurować, zabierać mu rynek, i właśnie moim zdaniem Voigtlander Vito właśnie był tym aparatem. Nie był długo produkowany, po 1939 rozpoczęli, w 1941 zakończyli produkcję, w związku z tym aparat w sumie jest rzadko spotykany, bardzo rzadko jest spotykany, natomiast prawie identycznego rozpoczęli produkować zaraz po wojnie w 1948 roku. Mniej więcej. Później powstał Vito 2, ale w 1950 roku, czy na początku lat 50. firma Voigtlander złapała taki chęć zrobienia nowych, świeżych, ciekawych aparatów. W tym 1950 roku wypuścili Voigtlandera Vitesse. No, cacko, wspaniały aparat. Miałem dzięki uprzejmości Krzysztofa możliwość porobienia nim zdjęć. Jest film na kanale. Naprawdę bajer. Ale oni byli bardziej ambitni. Mówię o menadżerach czy właścicielach firmy Voigtlander. Chcieli stworzyć aparat, który byłby konkurencyjny nie tylko dla tej retiny, ale dla Leica. Czyli stworzyć aparat kompaktowy, oczywiście dalmierz z wymiennymi obiektywami. I rozpoczęli produkcję też gdzieś mniej więcej w tych latach, na początku lat 50., może to był jeszcze koniec lat 40. I wprowadzili go w roku 1952, nazywając go Voigtlander Prominent. No, to było coś. Ale ten aparat został wprowadzony rok wcześniej, czyli pomiędzy jednym a drugim, czyli w 1951 roku wprowadzili właśnie Voigtlandera Vito 3. Dlaczego nazwali go Vito 3? Nie wiem. I za skarby żadne nie jestem w stanie dojść. Ja go otworzę, pokażę. To jest tak. To jest korpus dokładnie z tego Voigtlandera Prominenta. To jest ten sam korpus. Znawcy mówią, że jak ci się popsuje, to możesz sobie kupić Prominenta w jakimś tam stanie i przełożyć korpusy, i to działa ze sobą. Oni po prostu wzięli ten korpus Prominenta z dalmierzem, bardzo ciekawym dalmierzem, bo dalmierz się ustawia tu, tym pokrętłem z lewej strony, ustawiamy ostrość. Ta plamka jest w moim egzemplarzu bardzo przyzwoicie widoczna, także zakładam, że ona była dobrze widoczna. Obiektyw, tak jak patrzę tu w studio, w tą pracownię u siebie, to jest ciemny. No ale jeśli mam widzieć plamkę, to jest ciemny. Natomiast robiąc zdjęcia z nim na świeżym powietrzu, kadrowało mi się dobrze i ostrość ustawiało się dobrze. To, że tu jest z lewej strony ustawienie ostrości, osobiście mi zajęło, nie wiem, 10 sekund na to, żeby już polubić ten system. Trzymasz aparat, naciąg filmu masz z prawej, tak, ale leciusieńko. To jest z migawką z przodu, w związku z tym trzeba naciągnąć migawkę jeszcze i mięciutkie zrobienie zdjęcia. A w międzyczasie oczywiście ustawienie ostrości. To jest, oni później zrobili z niego tego najlepszy, tą konkurencję dla Leiki, i niektórzy mówią, że to była konkurencja dla Leiki, gdyby Leica nie wprowadziła nowszego modelu, który po prostu był lepszy. I w sumie tamte Voigtlandery Prominenty tak sprzedawały się słabo, ten sprzedawał się w ogóle słabo, ale to z jeszcze innego powodu. On ma praktycznie jedną migawkę, kompur Rapid albo kompur Synchro, czyli praktycznie ta sama migawka od 1 sekundy do 1/500 części sekundy plus czas B. Spotkałem się, że jeszcze czas T miała, ale nie widziałem. Tylko spotkałem się z informacją, co moim zdaniem nie było prawdą. Czyli od 1 sekundy do 1/500 plus czas B i tylko z jednym obiektywem go sprzedawali. Bo i Vitesse, i do Prominentu już w ogóle nie mówię, bo tam było ileś obiektywów. Natomiast tu był tylko dostępny jeden obiektyw i był to Ultron.
50 ze światłem, 50, dobrze mówię, 50 mm ze światłem 2.0. Obiektyw uważany przez niektórych jako najlepszy obiektyw lat 50. A niektórzy mówią nawet, broni się jeszcze nawet później. On ma soczewki, znaczy powłoki, to nawet widać, widać jak na niebiesko błyszczą te powłoki u niego, chociaż tak prawdę mówiąc, jak zrobiłem z nim zdjęcie pod słońce, to stwierdziłem, znaczy wtedy nie, ale jak obejrzałem zdjęcie pod słońce, to stwierdziłem, nie, te powłoki to jeszcze nie. Natomiast jego sprzedali około 15 000 egzemplarzy tego aparatu, ale tak, ktoś zaczął go przeliczać, jego cenę na współczesne, to ja też go przeliczyłem na współczesne złotówki i wyszło mi, że ten aparat w sklepie, jakbyś wszedł dzisiaj na półkę i chciał kupić, bo nie ma, wyobraź sobie, że świat nie ma cyfrowych aparatów, są tylko te analogowe, które były i on by stał wtedy na półce i kosztowałby ile? 9 000 złotych. No, ile osób kupi sobie taki aparat? Dalmierz, co prawda Dalmierz. Markowej, dobrej firmy, z świetnym obiektywem, ale 9 000. To za to można było kupić sobie, nie wiem, 3 praktyki z obiektywami. Albo więcej. Nie, pewnie więcej nawet. Praktyka mogła z 2000 kosztować. W związku z tym to był naprawdę ekskluzywny aparat. I takie wrażenie cały czas sprawia. Naciąg. To wszystko w nim chodzi pięknie, pięknie. Tu mamy ustawienie ostrości. To pokrętło też służy do zwijania powrotnego filmu. To jest taki przycisk, który trzeba leciutko pociągnąć. Wyskakuje ten pokrętło do przewijania filmu powrotnego i przewijamy. Znaczy, mój jest, jak go kupiłem, to on wyglądał fatalnie. Zastanawiałem się, czy to w ogóle będzie działało. Zajęło mi dużo czasu doprowadzenie go do stanu takiego, jak jest, natomiast te chromy, to on wygląda ślicznie i te wszystkie mechanizmy działają w nim bardzo dobrze. To była najwyższa klasa wykonania sprzętu. Tu wszystko jest idealne. Mamy potwierdzenie, że się film przewija pod spodem, jakbyśmy nie mieli pewności, czy się przewija, to wtedy spojrzymy, przewija się. 2 przyciski otwieramy, prowadzenie prawidłowe, to jest klasyka, tu już nie możemy nic powiedzieć. Klasyczne zakładanie. To, czego tak nie widać, ja nie wiem, czy jestem w stanie pokazać, żeby było widać, może jakbym włączył, wiem, przewina film, ustawię czas B, naciągnę i zrobię zdjęcie. I teraz pokażę, tylko muszę jeszcze tu popatrzeć, że jego listki przysłony są okrągłe. Co byśmy nie kombinowali, jaką byśmy nie ustawili przysłonę na 2.0, oczywiście, że jest okrągłe, ale na przysłonie on ma maksymalną przysłonę 16, też są okrągłe. I to się przekłada na zdjęcia. Ja obejrzałem te zdjęcia. Zeskanowałem i tak w pewnym momencie mówiłem do mówię, chcesz zobaczyć zdjęcia z tych ostatnich aparatów, jakie robiłem? No i tak to 1, 2, 3, tun. I mówię, który ci się najbardziej podobał? On mówi, ten przedostatni, co mi pokazywałeś, to jego plastyka była taka fajna. I to był ten aparat. Z tym obiektywem, z tym ultronem. Naprawdę fajna plastyka. A jak spojrzymy na niego, to jest tak, jeśli robimy z nim zdjęcia w pełnym słońcu, przy pełnym otwarciu przysłony, ona jest przymknięta tam, znaczy przy pełnym słońcu przymknęliśmy przysłonę, to one są ok, one są fajne. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy ten obiektyw otwierać, tak, to zdjęcie tutaj po lewej stronie to jest jakieś, nie wiem, komórka do bloku w Modlinie zresztą, to jak spojrzymy i to było już tak, że tam wchodziły cienie na to mimo tego, że to jest FOMA setka użyta, czyli dosyć kontrastowy negatyw, to te cienie i światła świecące na tych drewnie i tych cegłach wyszły bardzo dobrze w momencie, kiedy tam już było mało światła. On był otwarty całkowicie albo prawie całkowicie i miał, nie wiem, możliwe, że nawet 1/30 część sekundy, bo to jest delikatne, wszystko w nim chodzi idealnie, jak się tak zepnę, to spokojnie jestem w stanie zrobić takie zdjęcie na 1/30, nie szarpie. Migawka centralna ma to do siebie, że ona ma mniejsze szarpnięcia od migawki tej, powiedzmy, klasycznej, czyli szczelinowej. Także
można robić na takich czasach i widać, to zdjęcie jest bardzo plastyczne, bardzo fajne. Zresztą to samo widać po tym zdjęciu na samym, tu po lewej tej tarczy z rzutkami, gdzie zdjęcie już jest na 100% robione na 2.0, ponieważ to jest robione tu w pracowni. Ja rzadko robię zdjęcia w domu, bo no, wolę zrobić zdjęcia w jakimś innym środowisku niż w domu, w mieszkaniu, które bardzo dobrze znam i co tu wyciągnąć ciekawego? Aparat na stojaku postawiony, no ale to tak bez rewelacji. Natomiast zrobiłem tą tarczę, bo już przyszedłem, mówię, no nie, bym wywołał, tu czeka jeden, drugi, bym wywołał, czy mam 3 negatywy, to by był 4, fajnie by było, 2 korekcje na raz i jedziemy. I zrobiłem tą tarczę i ona jest idealnie naświetlona, idealnie odtworzona. Widać tylko to, że jak robiłem zdjęcie, to nie jest lustrzanka, w związku z tym przeważnie robię lustrzanką, w związku z tym to, co widzę, to uważam, że będzie w kadrze, a to jest dalmierz, w związku z tym to, co widzę, z obiektywem jest lekko przesunięte, dlatego jest obcięta i zawodowi fotografowie, którzy robili dalmierzami, oni szerzej kadrowali niż co robili lustrzankami, właśnie żeby tą paralaksę obiektywu móc ją później w razie czego wykadrować. Ale samo zdjęcie jest no perfekcyjne. Bo jak spojrzymy na to zdjęcie w tle, co mam wrzucone, jakieś tam kratka, to też było w cieniu. To jest w Nowym Dworze robione mazowieckim. Kratka z jakimiś listkami, też starałem się uzyskać minimalną odległość jego, bo to jest minimalna odległość, która wynosi pewnie metr. Nie pamiętam w tej chwili. Po co ja otwieram obiekty? Przecież tutaj mogę sprawdzić. O, tu mamy ustawienie, to jest metr. Metr, bo tu mogę sobie spojrzeć i przy okazji jeszcze widzę głębię ostrości. Jeśli mam ustawione na przykład na 2 metrach, to wiem, że przy przysłonie 8 będę miał ostrość od 1,5 do 2,5. To wszystko tu widać i to widać bardzo dobrze. W każdym razie tam na metr i ma jeszcze takie, żeby go można było postawić, to jest jeszcze taka nóżka, którą możemy wyjąć pod spodem i wtedy on ładnie stoi. To widać, że tamte rozmycia to są takie płynne rozmycia. To jest bardzo dobry obiektyw. Ale jeśli go wziąłem, bo zrobiłem zdjęcie pod światło, tam fontanny, gdzie słońce jest w kadrze, wyraźnie, no to sobie nie poradził. To prawdę mówiąc, to Smiena mogłaby zrobić to lepiej. Czy Elikon, który był niedawno, zrobił takie zdjęcie lepiej, jemu to nie wyszło. I mimo wszystko te powłoki, a może to nie są powłoki, może to są lata, gdzie zbierał się kurz, to prawda, on jest wyczyszczony, ten obiektyw, ale może nie tak do końca i to spowodowało te duszki, rozjaśnienia. Natomiast w momencie, kiedy zrobiłem następne zdjęcie, gdzie ominąłem słońce, odciąłem jeszcze, chyba ręką, mi się wydaje, że rękę stawiłem, żeby jeszcze mi nie świeciło po obiektywie i zrobiłem zdjęcie, to on jest w porządku. Kontrastowy i fajny i jak najbardziej dobry obiektyw. Także pod słońce nie. Ale zdjęcia, gdzie to słońce nie świeci bezpośrednio na soczewki, może trzeba by było osłonkę przeciwsłoneczną jemu stosować, żeby mu nigdy nie wchodziło tam to światło. To jest to naprawdę bardzo fajny obiektyw. A sam aparat jest bardzo dobry. Też spotkałem się z opinią, ktoś, tylko nie pamiętam na jakiej stronie, tak robił sobie taki przegląd wszystkich mieszków małoobrazkowych i stwierdził, jakbym miał wybrać najlepszego, to Voigtlander Vito 3 to jest najlepszy mieszek, czyli rozkładany aparat na film małoobrazkowy. Jak ja bym miał wybrać najlepszego, znaczy nie jest to do końca rzetelne, ponieważ nie wszystkie jeszcze miałem możliwość nimi robienia zdjęć. Natomiast z wszystkiego, co miałem, z tym było bardzo dużo ciekawych aparatów, bardzo dużo dobrych aparatów, to ten jest z tych najlepszych. A może i najlepszy. Nie wiem. W każdym razie pod każdym względem jest to rewelacyjny aparat. Zwłaszcza ta jego mechanika. To wszystko w nim chodzi perfekcyjnie, bo tu naciskamy, żeby zamknąć go, tu trzeba nacisnąć, zamknąć. On tak się nie otworzy do góry sam. Otwieramy
naciągamy, robimy zdjęcie, to znaczy na beton tak, no, ale zróbmy mu na 10 sekund. I z filmem to, bo jest w tej chwili bez filmu, z filmem chodzi tak samo leciutko. Pięknie, to wszystko chodzi w nim pięknie. Pięknie. Wszystkie mechanizmy są wspaniałe. Ja rozumiem jego cenę i rozumiem to, że ja go tak łatwo nie sprzedam. Jeśli ci się trafi Voigtlander Vito 3, to nie ma opcji, żeby był z innym obiektywem, to będziesz z niego zadowolony i nie wiem, czy oddasz go tak byle, żeby go sprzedać i pozbyć się, bo pomyślisz, nie, szkoda, chociaż raz na jakiś czas zrobić nim kilka fajnych zdjęć. Także to jest naprawdę świetny aparat. Także dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć, która powstała oczywiście tym aparatem. I do co? I do zobaczenia. Cześć.